Cześć wszystkim, z tej strony Bezimienny i czas na pierwszy film serii To grywa Bezi. W filmach tych będę starał się opowiadać o grach, przy których spędzam troszeczkę czasu w momentach, gdy, krótko mówiąc, nie streamuję. Na pierwszy ogień biorę tutaj gierkę o nazwie For the Glory. Czym ta gra jest? Jest to ulepszona wersja Europy Universalis 2, jednej z tak zwanych Grand Strategies od Paradoxu. W grze tej sterujemy jednym z państw z świata od początku XIV wieku do początku XIX wieku. Jak tu widać, scenariusze zaczynają się od 1399, a ostatni jest w 1816 roku, tak wiązanych z ponapoleońskich mówiąc czasach, tak? Wybieramy państwo, którym gramy i sterujemy nim. Zanim jeszcze opowiem o tak szczegółach rozgrywki, taki zarys mały historyczny, jak w ogóle gra powstała. Otóż w okolicach 2008 roku Paradox zdecydował się na dość nieoczywisty krok. Krok, jakim jest pozwolenie na tworzenie gier na swoim silniku Europa Engine w ramach tam jakiejś licencji. Niestety tutaj szczegółów nie znam, ale za to znam efekty tego działania. Powstały właśnie dzięki temu For the Glory oraz na przykład dwie gry do drugiego Hearts of Iron, dziejące się w czasach II wojny światowej, czyli Darkest Hour oraz Arsenal of Democracy. Krótko mówiąc, fani wzięli gry w swoje ręce i ulepszali je według tego, co uważali za właściwe. Najczęściej byli to moderzy, tak, tworzący mody. Wracając do For the Glory, czytam tu jakiś zapis, żeby móc pokazać, o co chodzi. Sterujemy państwem. Świat jest podzielony, krótko mówiąc, na prowincje. Każda z takich prowincji ma jakieś tam budynki, generuje jakiś dochód, generuje, krótko mówiąc, siłę ludzką, daje po prostu jakieś korzyści, tak? Państwa poszerzamy za pomocą dyplomacji, możemy tutaj, krótko mówiąc, dokonywać królewskich mariaży, potem próbować wasalizować dyplomatycznie jakieś mniejsze państwa i potem dokonywać aneksji takich państw. Alternatywnie oczywiście możemy wypowiadać wojny i walczyć po prostu za pomocą armii, oblęgać prowincje i poszerzać nasze państwo. Kolejną opcją na rozwój jest wysyłanie kolonistów do prowincji, które nie są jeszcze przez nikogo zajęte, bo w końcu okres historyczny to jest okres odkrywania nowego świata. To, co charakteryzuje For the Glory, co troszeczkę odróżniało już nawet Europę Universalis 2 od tego, w jaką stronę poszedł Paradox z Europą trójką i czwórką, czy nawet teraz piątką, to jest duży nacisk kładziony na historyczność Europy Universalis 2 i For the Glory. Tutaj czym to się objawia? Po pierwsze AI, skrypty, tak, państw sterowanych przez komputer mają ustalone, krótko mówiąc, cele zgodne z ekspansją historyczną. Tak, Hiszpania czy Kastylia będzie starała się zjednoczyć tereny Hiszpanii, a później kolonizować tereny Ameryki Środkowej i Południowej. Imperium Ottomańskie będzie próbowało podbić Bałkany, Węgry, Egipt. Polska będzie dążyła do wojny z zakonem krzyżackim, odzyskania, krótko mówiąc, Gdańska i potem zjednoczenia z Litwą. Szwecja będzie próbowała w odpowiednim okresie dążyć, krótko mówiąc, do przejęcia kontroli nad Bałtykiem. Kolejny aspekt historyczny, szczególnie w takich modyfikacjach jak AGCEEP, czyli Alternate Great Campaign, Enhanced Event Project, krótko mówiąc, wydarzenia historyczne. Wydarzenia te to są odpowiedniki po prostu wydarzeń, jakie miały miejsce w historii świata. Dla przykładu to podam dla nas taki bardzo znany, to jest Unia Lubelska, tak.
Było to zjednoczenie korony Polski z państwem litewskim i to też jest odwzorowane właśnie takim wydarzeniem. W ramach niego po prostu Polska i Litwa stają się jednym państwem, tak? Najczęściej to wygląda tak, że grając Polską przejmujemy wszystkie tereny Litwy w ramach wydarzenia. Kolejnym, trzecim już aspektem, który pokazuje tutaj jakiś tam nacisk historyczny, są to władcy i liderzy dowódcy państw, tak? Każdy władca, tak, to jest najczęściej persona historyczna. Tu akurat Anglią w tym okresie rządził Henryk VI. I taki dowódca, taki władca ma jakieś tam statystyki, które najczęściej starają się odwzorować to, jakim był władcą w rzeczywistości. Jak widać, tutaj Henryk nie był zbyt dobrym władcą, bo widać, mam tylko po tam 2 jednej gwiazdce, ale na przykład tutaj Filip III z Burgundii musiał być wyjątkowym władcą, wyjątkowo uzdolnionym, bo ma praktycznie maksymalne statystyki. Tak samo dowódcy armii są to najczęściej postacie historyczne, które też zależy od tego, jak dobrym dowódcą byli, mają odpowiednie statystyki, które odpowiadają za mobilność, walkę bronią palną, walkę bronią w zwarciu, tak, taktyki nazwijmy to w zwarciu, czy też obleganie. Oprócz tego, co jeszcze tutaj mamy jako zarządzanie państwami? Otóż zarządzamy troszeczkę religią. Każda prowincja ma jakąś tam religię, jaka dominuje. I każde państwo ma religię, która dominuje. Możemy nawracać, krótko mówiąc, prowincje, wysyłając tam misjonarzy, jeżeli religia prowincji jest niezgodna z religią państwa. Nieudana na przykład takie nawracanie może spowodować wystąpienie buntu, który powoduje na przykład to, że prowincja zostaje zajęta przez buntowników. Może taka dołączyć po pewnym czasie, jeżeli jej nie odbijemy do innego państwa, bądź na przykład ogłosić niepodległość. I wtedy prowadzimy wojnę. Oprócz tego, co jeszcze? Mamy tutaj menu handlu, gdzie wysyłamy do centrów handlowych kupców, którzy będą dla nas zarabiali. Rozwijamy technologię. Mamy technologię lądową, morską, handlową i infrastrukturę. Dbamy o stabilność państwa, to też w to możemy inwestować. Wyższa stabilność, tym mniejsza szansa na bunt, wyższy dochód roczny. Czy też nawet zarządzamy tutaj polityką wewnętrzną państwa na podstawie takich suwaków. Każdy suwak trochę inny aspekt reprezentuje i też każdy z nich ma jakieś, krótko mówiąc, zalety, jak i wady. Na koniec wspomnę jeszcze tutaj a propos tych wydarzeń, o których troszeczkę opowiadałem, że to nie jest tak, że musimy grać w 100% historycznie, tylko najczęściej każde z tych wydarzeń ma jakieś tam alternatywne ścieżki, do których może prowadzić. Możemy się nie zgodzić na przykład oddanie prowincji, co było zgodnie historyczne i po prostu wypowiedzieć wojnę, tak? Tutaj jakiś tam przykład po prostu. A w skrajnych przypadkach może to nawet prowadzić do tego, że na naszym tronie, naszym państwem będzie władał całkowicie alternatywny historycznie władca. A dlaczego ja w ogóle wracam do tej gry po tylu latach? Po pierwsze, jest ona znacznie mniej skomplikowana niż nowsze Europy Universalis. Nie trzeba spędzać 1000 godzin, żeby w ogóle złapać podstawy. A po drugie, jest powoli cały czas rozwijana. Mimo tego, że została wydana w 2009 roku, to wciąż oryginalny autor jeszcze przy niej grzebie, jeszcze tam wydaje poprawki, a oprócz tego fani cały czas ją modyfikują. Powstają najróżniejsze mody i nieraz całkowicie alternatywne. Już poza wspomnianym tutaj AGCEP-em, który kładzie bardzo wielki nacisk na historyczność, istnieją takie mody jak chociażby Aberration for Casperus, który zmienia w ogóle podejście do historii. Inne państwa dominowały, inne państwa przetrwały do okresu, tam do początku XIV-XV wieku. Krótko mówiąc, inne państwa dominowały i inaczej całkowicie wygląda mapa świata, bo tutaj jest w ogóle na innej mapie świata gra też zrobiona, stworzona mapa przez kogoś innego. Niestety nie zawsze te mody są idealne, to jak widać niestety modele się rozjechały, ale
To, co widać po tej mapce, to całkowicie inny układ prowincji i przede wszystkim całkowicie inny układ państw. Tu jak widać, Bizancjum przetrwało, nie udała się rekonkwista i krótko mówiąc, w Hiszpanii rządzą muzułmanie, Anglia nigdy nie powstała, dominuje Szkocja i Brytania. Zakon krzyżacki wygrał wojnę z Polską, dają większość Litwy, Polska jest bardzo słaba. Austria nie dominuje, tak, jest podzielona przez Czechy, jest podzielona na Czechy i tutaj inne księstewka. Tak więc jest wiele dużych możliwości, dużo różnych opcji do rozgrywania dla każdego, kto lubi historię, lubi takie duże strategie. Zdecydowanie polecam spróbować, zapoznać się, przetestować. Dzięki wielkie za dzisiaj i zapraszam na następne filmiki. Czołgiem.